Dzień dobry, z tej strony Mateusz Lech oraz ponownie rozpieszcza nas Paweł Jeżowski, znowu wita nas na kanale Kremlinka Show, drugi dzień z rzędu. Można powiedzieć, że czujesz się jak u siebie nawet w tym momencie, gdyż jesteś tak często gościem na tym programie. Wiesz, obsługiwany, wiesz, woda sodowa. Słuchajcie, no zaszczyt jest niesamowity, gdyż mamy 2 dni z rzędu komentarze dnia. Paweł wynalazł tym razem nowe informacje na temat obrotu handlowego między Rosją a Chinami. Dzieje się dużo, dzieją się ciekawe rzeczy. Postanowiliśmy nagrać troszeczkę i opowiedzieć o tym temacie. Bo wbrew temu, co można by było zakładać, nie jest chyba aż tak kolorowo między tymi dwoma krajami. Wczoraj opowiadałem o tym, że Chińczycy wykopali Rosjan z projektu budowy wspólnego samolotu. To skąd ich jeszcze wykopali? Tak krótko, w żołnierskich słowach, do pół godziny. A ja o czymś innym dzisiaj chciałem porozmawiać. No to dobra, to... Nie, słuchajcie, mamy dane, bardzo ważne dane, na które ja osobiście czekałem, bo oprócz tego, że nagrywam materiały z redaktorem Mateuszem dla was, to jeszcze co jakiś czas bawię się akcjami, spółkami, surowcami, chociaż na urlopie staram się to mniej robić, mniej aktywnie, natomiast dosyć ważne dane, jeżeli chodzi o Chiny, które spłynęły w sumie to z dzisiaj, albo wczoraj z nocy, a mianowicie mamy dane dotyczące chińskiego eksportu i chińskiego importu. I tu duże zaskoczenie dla analityków. Ja nieskromnie powiem, że nie jestem zaskoczony, ponieważ o tym już jakiś czas temu mówiliśmy, że coś takiego może się zdarzyć, czyli odczyty eksportu dosyć słabe. Mamy kolejny, słuchajcie, spadek, kolejny miesiąc z ujemnym eksportem, jeżeli porównujemy się rok do roku. Dane mamy, co dzisiaj mamy? Wtorek, 8. tak? Czyli tak jak wiem. Środa. Tak, mamy. Środa. Dzisiaj mamy środę. Tak, no to na urlopie to widać kalendarz tak, zawodzi. Dane są z wczoraj, słuchajcie, spadek mamy 6,4 i to nie jest dobra informacja, bo we wrześniu spadek był 6,2, czyli widzimy, że utrzymuje się negatywny trend, jeżeli chodzi o chiński eksport, a miało być przecież według analityków i według rządu chińskiego już dobrze. A nie jest. Tak, z miesiąca na miesiąc odkładamy te dobrze i się nam rok kończy. Tak, i właśnie tak, oni mieli po tym COVID-zie, który był przedłużony, inaczej przebiegał u nich i tak dalej, miało być super. Okazało się, że to super to chyba miesiąc trwało i potem za każdym razem dosyć słabe dane. Jedyne dane, które są pozytywne, to są dane dotyczące produkcji krajowej brutto, natomiast tam trzeba zwrócić uwagę na stany magazynowe, bo oni cały czas zwiększają stany magazynowe i to również widzimy, jeżeli chodzi o dane z importu, ponieważ import się poprawił. Tutaj możemy to traktować na 2 sposoby. Pierwszy to, że poprawiły się dane dotyczące konsumpcji i pewne ożywienie konsumpcji wewnętrznej nastąpiło. I myślę, że to jest część prawdy. Druga część prawdy, że cały czas są zwiększane stany magazynowe pod eksport. No i potrzebne są tutaj różnego rodzaju komponenty do produkcji i ta produkcja faktycznie idzie, tylko to cały czas idzie na magazyny. A słuchaj, a może tu wrzucę temat, wiesz... Znaczy to, żebyście sobie też nie wyobrażali, jeżeli ktoś, że to jest tak, że wszystko magazynują i nic nie wysyłają, po prostu te magazyny się zwiększają, a te wysyłki są mniejsze niż rok temu, czyli tego towaru do Europy i do Stanów mniej jest wysyłanych niż rok temu, natomiast produkowanych często jest tyle samo i ten nadmiar trafia na magazyny. I słuchaj, ja mam do ciebie od razu pierwsze pytanie. Myślisz, że to jest źle zaprogramowana produkcja, zaplanowana i po prostu ona jeszcze nie dostosowała się do nowych warunków po-covidowych
gdzieś tą dysproporcję trzeba teraz tonować i tak dalej, a może Chińczycy spodziewają się jakichś rozwoju konfliktów na przykład na Bliskim Wschodzie i przerwania znowu jakichś łańcuchów dostaw i może robią zapas sobie, żeby być przygotowani na tą ewentualność. Co myślisz? Myślę, że jeżeli już... Może jest jeszcze coś trzeciego. Tak, raczej opcja pierwsza, czyli w tym momencie nie jest do końca dostosowanie. To jest trochę tak, chcielibyśmy, ale nie możemy. Okay. Ale to wiesz, no to jest błąd, który popełnia wiele gospodarek, wielu analityków, wiele rządów. Niemcy też chcieliby, żeby było lepiej, a nie jest. Wiele firm też ma taki system zarządzania, wiesz, masz sprzedać w tym miesiącu tyle i tyle, nie? No a na koniec okazuje się, że tutaj prognozują, no jak po prostu są jakieś okoliczności, które to uniemożliwiają. No i tak to wygląda. Wydaje się, że za wcześnie zaczęli produkcję, za duże te zapasy są porobione, a za mały jest zbyt i nie docenili jednak sankcji wprowadzonych przez Stany Zjednoczone, bo o ile być może bezpośrednio te sankcje nie uderzają w Chiny, to pośrednio widzimy, co się dzieje na rynku inwestycji zagranicznych. Oni mają najniższe inwestycje w historii, a dokładnie od momentu, kiedy to było, zaczęto to mierzyć. A więc no, siadły inwestycje zagraniczne. Jak siadły te inwestycje zagraniczne, siadł też eksport, czyli coś, co do tej pory napędzało Chiny. Mamy problemy, cały czas nierozwiązany jest problem rynku nieruchomościowego. Ja wielokrotnie mówiłem, wielu ekspertów mówiło, że jeżeli tego problemu się nie rozwiąże, to będzie Chinom ciężko przezwyciężyć inne problemy. Jedyną gdzieś takim światełkiem w tunelu to jest wewnętrzny rynek i wewnętrzna konsumpcja. Tutaj rząd próbuje to pobudzać, ale no mamy w tym momencie nadal taki rynek deflacyjny w Chinach, a otoczenie teraz nie sprzyja, bo na rynkach światowych obserwujemy tendencje deflacyjne w tym momencie, pomimo tego, że oczywiście są kraje takie jak Rosja, tak, Argentyna, czy jakieś inne kraje trzeciego świata, gdzie mamy tendencje inflacyjne, tak, natomiast no, mówimy o takim cywilizowanym świecie. A powiedz mi, bo wiesz, zbiegły nam się w czasie koniec COVID-u i początek konfliktu największego w Europie od czasów II wojny światowej. Czy Putin nie wrzucił takiego kija w szprychy tego rowerka, na którym jechał Xi i nie spowolnił tego, wiesz, ponownego powrotu do biznesu? Ma to jakiś wpływ? Ta przedłużająca się wojna? No na pewno ma, wiesz, no ale tutaj jak gdyby, wiesz, to bo jest jeszcze jedna, bo jest jeszcze jedna korelacja. Analizować historię, tak? Czyli po jakimś czasie wiemy więcej, nie? I możemy doszukiwać się wtedy pewnych zależności, powiązań. To trochę jak analitycy techniczni, którzy mówią, że zobaczcie, mieliśmy taki trend, no i potem tu było wybicie, ceny wzrosły, nie? No ale kiedy to się fajnie po fakcie, no. Tak, po fakcie, nie? No i tu tak trochę też jesteśmy po fakcie. No wtedy, kiedy konflikt się zaczynał, no pamiętajmy, jaki to miał być konflikt. 3-dniowa operacja, to cały czas przypominam, wielu ekspertów przypomina. Nikt... Maksymalnie 3 miesiące było, nie? 3 dni, później 3 miesiące były. Wieloletnia wojna, w której Rosjanie będą w defensywie i będą no zobacz, co się dzieje. No w tym momencie Rosjanie bardzo mocno zabiegają o rozejm, nie? Czyli o to, żeby przerwać te działania przed wyborami, najlepiej prezydenckimi, być może do nich wrócić za jakiś czas, nawet po tych wyborach, ale żeby przed wyborami przerwać, żeby dać gospodarce pewien oddech, pewne luzowanie, zmniejszenie pewnych nakładów na wojsko, bo one są jakieś niebotyczne. No ale nawet Ukraińcy, wiesz, nawet najwięksi ukraińscy optymiści na początku tego konfliktu takiego scenariusza chyba nie brali pod uwagę. Okej. To się potoczyło jakimś tam tokiem, no i Chiny też nie mogły przewidzieć tego, wiesz, no. Im się wydawało, że trochę
oni akurat próbowali zobaczyć, jak to wyglądało w Europie Zachodniej. Zwróć uwagę. I w Europie Zachodniej, jakie mieliśmy mocne odbicie po-covidowe. Widzimy nawet w Polsce, tak? Nie we wszystkich krajach było to takie samo, natomiast no, Chiny mogły obstawiać, że skoro u nich ten COVID nie wyrządził tak wielkich szkód, jak powiedzmy we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, czy jakimś innym. Więc będzie się łatwiej wybić, gdyż to będzie jeszcze łatwiej się wybić, nie? A tu się okazało wręcz coś odwrotnego, że wraz z tym powrotem do normalności odżyły demony, które zostały zakąpane, tak? Czyli ten rynek nieruchomości, wojna celna z USA. To oczywiście no, możemy się doszukiwać, że Chiny popełniły wiele błędów, niepotrzebnie budowały to napięcie dotyczące Tajwanu, no ale to tak jak mówię, no teraz można być mądrym, tak? Bo wiesz co, bo dwie rzeczy w obu tych krajach się pokrywają. Wycofanie się z zagranicznych inwestycji. I tu, i tu. Tak. I chciałbym Ciebie zapytać, czy i widzimy, że w Rosji to odbija się znacznie na gospodarce i wydaje się, że w Chinach też. A te pieniądze, bo wiesz, pieniądze nie będą leżały gdzieś tam w sejfie i tak dalej, płyną gdzieś indziej, rozumiem, w tym momencie i to już nie wróci. To jest tak jak ze zjedzonym posiłkiem, czyli to, co powinno napędzić tą gospodarkę w tym roku w Chinach, jeżeli przyjdzie w przyszłym, no to nie będzie 2 razy więcej, że nadrobi 2 lata, tylko będzie najprawdopodobniej tym, co miało przyjść w przyszłym roku, że to już jest rok stracony, tak? W inwestycjach. Wiesz co, tu jest chyba jeszcze gorzej, dlatego że te problemy wydają się, oczywiście patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, może za właśnie rok, 2 lata będziemy inaczej patrzeć, ale patrząc dzisiaj wydaje się, że one są strukturalne, czyli ten problem nieruchomości nie jest łatwy do rozwiązania i potrzebuje wiele czasu. Problem olbrzymiego długu wewnętrznego i zadłużania się regionów też... Słuchaj, ale to są bardzo podobne problemy strukturalne, które są w Rosji w tym momencie. Tak, tylko one się bardzo pokrywają. Troszeczkę są, wiesz, nie są powtarzalne, ale się rymują. Jak z historią się nie powtarza, ale się rymuje. Tak, to one jednak trochę są inne, tak, ich jak gdyby struktura, ale no pewne rzeczy w innej skali, no bo mamy inną skalę, tak, jednak są podobne problemy demograficzne, dotyczą też obu krajów, nie? No ale można powiedzieć, problemy demograficzne dotyczą dużej części państw na świecie, tak? Szczególnie tych rozwijających się lub rozwiniętych. Natomiast tutaj chodzi o to, że w przyszłym roku nic nie zapowiada, że te inwestycje wrócą do Chin. Dokładnie tak jak w Rosji. No bo zobacz, co się może wydarzyć. No jeżeli nastąpi zmiana w Stanach Zjednoczonych, bo to trzeba jednak wiązać z polityką i republikanie dojdą do władzy, no to może jeszcze się pogorszyć. Jeżeli demokraci utrzymają władzę, no to może być jakiś status quo tego, co jest. Żeby musiało się poprawić, musiałyby nastąpić zmiany polityczne, bo wydaje się, że obecny reżim chiński też nie chce, wiesz, reżimy mają to do siebie, że łatwo przyzwyczajają się do swoich decyzji i nie chcą tych decyzji zmieniać. I trwają w tych decyzjach, nawet jeżeli one są błędne. No przykład wojny w Ukrainie, tak, no to jest takim chyba najbardziej, tak. Można było to pewnie zakończyć i za jakiś czas do tego wrócić, tak. Szczególnie, że na samym początku pamiętasz jeszcze, jak Rosjanie gdzieś tam mieli te sukcesy, no kraje zachodnie mocno dążyły do rozejmu, pokoju, jeżeli wtedy by wykorzystano sytuację, to drogą dyplomatyczną tą wojnę po prostu Rosja by wygrała i pewnie by uzyskała więcej niż na przykład teraz, zabiegając o rozejm. Ale wracając do tego, no w Chinach jest podobnie, tak, no tutaj reżim nie chce się przyznać do tych błędów, które zostały wykonane właśnie w walce z COVID-em, nie chce się przyznać do błędów, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, no wiele rzeczy nie chce się przyznać, no bo to by wiązało się z tym, że to jest utrata autorytetu, utrata twarzy, no jeszcze musimy brać poprawkę na te azjatycką mentalność.
A więc w mojej ocenie no nie spodziewałbym się zmian i powrotu inwestycji w 2024 roku. Bez zmian politycznych jakichś. Czyli w Chinach dalej zastój. No bo jeszcze wiesz, jeszcze masz też takie rzeczy, że ta siła, znaczy ta przewaga chińska też spada, tak? No jeżeli przenosisz tą produkcję na przykład do Indii, czy no właśnie to jest to, co chciałem wtedy zasugerować, że kapitał, inwestycje zagraniczne, one nie będą czekały, aż Chiny coś zrobią albo czegoś nie zrobią, tak, bo to zamontują swoje fabryki gdzieś indziej i to, co teraz stracą, to już nie odzyskają, bo to poleci gdzieś indziej. Nie? Tak, i to jak gdyby trwa, a więc te zmiany też nie są szybkie z jednej strony, ale z drugiej strony też jak gdyby powrót oczywiście jest możliwy, no ale tak jak mówię, wymagałoby to pewnych zmian politycznych, czy też jakichś takich silnych gospodarczych, poradzenie sobie na przykład z problemem tego rynku nieruchomości i tak dalej. Ale jest jeszcze jeden temat, bo to, co powiedziałeś, bez względu na to, czy wygrają republikanie, czy demokraci, raczej się nie zapowiada, żeby coś się zmieniło. To jest tak, jak u nas opozycja łącznie ma więcej głosów niż PiS i w rosyjskiej prasie napisali, że to bez znaczenia, bo i ta strona są, wiesz, rusofobami, tak powiedzieli, więc tu w relacjach chińsko-amerykańskich też mamy podobnie, bez względu na to, która z tych partii nie wygra, to i tak będzie prowadziła politykę na zmniejszenie udziałów Chin w globalnym rynku. Tak, no może być tylko gorzej, nie? A więc jak gdyby lepiej nie zakładałbym, a że gorzej może być przy tej wymianie handlowo-gospodarczej i współpracy z Chinami, no możemy założyć, tak, że różnego rodzaju też konflikty, gdzie Chiny będą podsycać, no albo będą inaczej się zachowywać niż reszta świata, no będzie też powiedzmy drażnić, tak, tą drugą stronę. No i w drugą stronę oczywiście też, tak, bo to nie jest tylko tak, że patrzymy tylko teraz z punktu widzenia tego Zachodu, no ale jeżeli popatrzymy z punktu widzenia chińskiego, czyli wprowadzanie różnego rodzaju sankcji, różnego rodzaju to jest kolejny element, tak, nie? Więc... no to ich mocno drażni, dlaczego ktoś ma im coś narzucać, oni po prostu chcą tylko handlować, tak się wydaje. Bo tu jest kolejny element, czyli sankcje. 3-4 lata temu, jeżeli ktoś chciał zainwestować i wybudować, wiesz, jakąś fabrykę w Chinach, to miał troszeczkę inne środowisko i inne możliwości prowadzenia biznesu niż teraz. Teraz wydaje się, że nie dość, że przeciętny Chińczyk zarabia coraz lepiej i konkurencyjność, jeżeli chodzi o koszty pracy spada, to jeszcze trzeba wliczać w to ryzyko właśnie sankcji, problemy z łańcuchem dostaw, a kraje typu Wietnam czy typu gdzieś tam Indie tych problemów nie mają. Więc zmienia się całe... Mają, tylko wiesz, no inne, tak? Jakieś tam problemy mają. Ale w tym bilansie zysków i strat, gdy wrzucasz to sobie w Excela, to Chiny nie są już tak atrakcyjne, nie? Więc to są ruchy, które mogą mocno zmieniać środowisko inwestycyjne w tamtym rejonie na najbliższą na przykład dekadę, nie? I tak jak Chiny zostały napompowane przez te inwestycje zagraniczne, tak mogą zostać odpompowane w drugą stronę? Tak. Znaczy w mojej ocenie tak, dlatego że tutaj się w Polsce, nie wiem, polscy geopolitycy są często zachłyśnięci Chinami. Część nie była w tej części świata chyba nigdy. Natomiast trzeba pamiętać, że Chiny zyskały i zyskują przez ostatnie lata, ale głównie na współpracy handlowej pomiędzy światem zachodu a światem wschodu, tak dostarczając, na czym ten największy skok był, no na tym, że ta ludność wiejska przenosiła się z obszarów wiejskich do obszarów miejskich, była tania siła robocza, Chiny były fabryką często dla całego świata. I teraz jeżeli sobie wyobrazimy, że osłabia ta współpraca się pomiędzy światem zachodnim
a światem tym azjatyckim, chińskim, no to Chiny na tym tracą. No oczywiście można powiedzieć, że ten świat zachodni też częściowo traci, ale nie aż tak. Dlaczego? No dlatego to, co powiedziałeś przed chwilą, że może próbować znaleźć inne kierunki, tak, innych dostawców. I to się dzieje. I to też nie będzie tak, że to jak gdyby będzie pstryknięcie i nagle Chiny były potęgą, a teraz już przestają być potęgą, nie? No to będzie jakiś proces. Natomiast no, najlepszy proces dla Chin, zresztą to wielokrotnie mówiłem, to jest taki, żeby Chiny poszły drogą Japonii. Czyli że powoli ten skok gospodarczy, który one wykonały, żeby zamienił się na taki powolny wzrost zamożności społeczeństwa. Tylko że problem jest taki, że Chiny nadal są za biedne i może okazać się, że przy stającym wzroście gospodarczym, ale nie tym liczonym przez PKB i tam jakieś inne te wskaźniki, ale takim, które odczuwają Chińczycy, czyli jakiś wskaźnik tutaj zamożności, jeżeli on nie będzie następował, no to zatrzymaliśmy się i teraz będzie wolniejszy, no to zatrzymaliśmy się, wydaje mi się, że na takim niebezpiecznym momencie. W połowie drogi. W połowie drogi, tak. Japonia jednak w innym momencie była, kiedy ona wchodziła powiedzmy w te okresy deflacyjne i w okresy starzenia się tego społeczeństwa, no i stagnacji takiej gospodarki, tak? Tutaj Chinom grozi stagnacja, w przypadku Chin ta stagnacja może się przerodzić właśnie w recesję, dlatego że te problemy, zresztą bardzo podobne do problemów często, które występowały w Japonii, jak sobie spojrzymy, no mogą pociągnąć politycznie, tak? Tutaj też trzeba pamiętać, że jednak Chiny nie są krajem demokratycznym, co też przy tej stagnacji może rodzić różnego rodzaju napięcia, bo co innego, jeżeli mamy tutaj wzrost, mi się poprawia, nie mam tej wolności, nie mogę się wypowiadać, mam pewne ograniczenia, no ale mi się żyje z roku na rok coraz lepiej, a co innego, jeżeli z roku na rok mi się żyje albo tak samo, albo wręcz gorzej, no to wtedy nagle ja zaczynam zauważać, że ale nie ma wolności słowa, nie ma ale tego. Słuchaj, ale to pojawia mi się niebezpieczna myśl, taka jak, tu znowu analogia do Rosji, że dobrze wtedy tą złość gdzieś przekierować. I przekierowanie złości, gdzie najłatwiej jest, no to Zachód sprawia, że my mamy coraz gorzej. To oni nam podrzucają kłody pod nogi, my robimy co możemy, bądźcie, jeżeli chcecie być źli, to bądźcie źli. Na ten Zachód trzeba coś z tym zrobić i trzeba ten świat uporządkować. Czy właśnie takie zbytnie przyduszanie, bądź co bądź, bardzo dużej gospodarki nie spowoduje wściekłości i takiego rozwiązania? Bo to, wiesz... przecież oni nie położą się na podłodze i powiedzą, no okej, to teraz będziemy karleć, wiesz, jako gospodarka, będziemy obniżać swoją jakość życia, oddadzą tak sobie bez walki, to też jest, wiesz, to tworzy taki niebezpieczny precedens. Jak pompujesz taki duży naród, taki duży kraj, a później chcesz ich od tego odciąć. Tak, z jednej strony tak, z drugiej strony wydaje się, że coraz więcej będą musieli poświęcić czasu nie tym, co się dzieje na zewnątrz i budowie wielkich Chin i pozycji Chin na świecie, tylko no po prostu rozwiązywać problemy wewnętrzne, tak, które, tak jak mówię, narastają, bo nikt za nich tego nie rozwiąże. Oczywiście można próbować, wiesz, wywoływać jakieś... No bo Rosja zamiast rozwiązywać swoje wewnętrzne problemy stwierdziła, że spróbujemy zrobić trochę problemów na zewnątrz, nie? Tak, no wiesz, no gdyby widzisz, no idąc w tym kierunku, no to nie jest dobre rozwiązanie, co nie znaczy, że wiesz, że na przykład nie zostanie wybrane, tak, no bo tutaj może tak jak... No to teraz myślę, że losy Rosji będą drogowskazem dla Chin. Jeżeli Rosja przegra, straci strasznie gospodarczo, to dla Chin będzie taka lampka, kurczę, może to nie jest dobry pomysł takiego rozwiązania. No, co sądzisz? Wiesz, że jak się okaże, że Rosja na przykład wyszarpie rozejm, tak, i tutaj jakieś korzyści dla siebie, no to też będzie taka... To też będzie lampka zielona dla Chin, nie? O, to jest rozwiązanie. Jeszcze eskalować. Zachód to są miękkie faje
i się ugną i może trzeba... Rozepchamy się trochę łokciami, nie? No. Więc no zobaczymy, ale słuchaj, wracając do tego, bo teraz zeszliśmy przy tych Chinach, a chcieliśmy jeszcze o Rosji porozmawiać. Mamy dane dotyczące obrotów również pomiędzy Rosją a Chinami. No i tutaj kilka rzeczy jest ciekawych. Pierwsza rzecz, no że już jesteśmy przy tych 200 miliardach dolarów, ale jeszcze nie. 197 chyba, o ile dobrze widziałem, nie? Tak, 196, 148. No i tutaj co się rzuca od razu? Dane za eksport. Eksport z Chin do Federacji Rosyjskiej w ciągu 10 miesięcy wzrosły do 90 miliardów, a dokładnie 52% wzrostu rok do roku. A w tym czasie import rosyjskich towarów, czyli tych wysyłanych z Rosji do Chin, wzrósł o 12%. I widzimy, że kurczy się, my przewidywaliśmy, że w tym roku się to wyrówna, jeszcze nie. Jeszcze się nie wyrównało. W tym momencie różnica, słuchaj, za październik jest miliard, jeżeli chodzi o... Ale tylko i wyłącznie, słuchaj, ale nie byliśmy w błędzie. Ceny. Właśnie, chciałem powiedzieć, że bronię naszego honoru, że gdy mówiliśmy o tym, to ropa kosztowała chyba po $70. Więc tu ten miliard to jest po prostu różnica kursu ropy. Po prostu. Tak, no jeżeli się okaże, właśnie do tego chciałem przejść, że na przykład konflikt na Bliskim Wschodzie zostanie zamrożony, no i utrzymają się te tendencje, które obecnie są na rynku ropy, no to będziemy widzieć spadki cen, no i wtedy nie będzie już nadwyżki. Tak. No bo to jest właśnie kwestia tej ropy. To jest kosmetyczna. W październiku. Tak, no tu już dochodzimy do ten. No i w październiku myślę, że to mógł być ostatni miesiąc z tą nadwyżką. Zobaczymy listopad, bo tak jak mówię, może się zawsze coś wydarzyć i okazać, że znowuż te ceny będą wysokie. Jeżeli te ceny utrzymają się niższe, przynajmniej o powiedzmy $5-10, no to nie będzie nadwyżki. A ja ci powiem jeszcze jeden element, który może zboostować Chiny. Ale jeszcze jest nie koniec. No. Aha, ale to ja teraz powiem, a ty domówisz. Słuchaj, jeżeli pomysł Patruszewa przejdzie, aby zakazać importu równoległego, to nastąpi większa zastępowalność produktów z zachodu produktami chińskimi. I wtedy Chińczycy dostaną boosta, moim zdaniem. I wtedy przyspieszy się ta nierównowaga, ale na korzyść Chin. Że Patruszew może Chińczykom pomóc w tym momencie. Pojawił się też nowy trend, którego jeszcze wcześniej nie przewidywaliśmy i on związany jest z kursem, no i też z tymi problemami i z cłami ruchomymi, bo pojawił się trend, słuchaj, dotyczący importu. W październiku po raz pierwszy mieliśmy spadek importu o 3,7 miesiąc do miesiąca. Czyli ten import zaczął z Chin hamować. Tak, do tej pory mieliśmy, że wiesz, wszystko co z zachodu było wymieniane na chińskie, było takie uzależnienie, a teraz powoli mamy spadek importu, ale ten spadek importu spowodowany nie jest tym, że z Chin spada import, tylko w ogóle Rosja mniej importuje. Ale to się wiąże, moim zdaniem, popraw mnie, jeżeli masz inne, z wczorajszym specjalem, czyli nadchodzi pokolenie bankrutów. Zdolności konsumpcyjne Rosjan spadają. Więc też nie kupują byle czego z AliExpressu i tak dalej, bo po prostu ich nie stać. Nie stać ich na kupienie jakiegoś nowego telefonu, nie stać ich na kupienie rzutnika. Po prostu te rzeczy te pomysły są odkładane na półkę, na później, na lepszy moment. I to w skali całego importu może dać już 3%, a to się dopiero zaczyna.
Zobaczymy, wiesz, bo mamy jak gdyby przeciwstawne. Z jednej strony te towary zachodnie będą chińskimi wymieniane i rosyjskie chińskimi, a z drugiej strony będziemy mieli spadek konsumpcji. No powiedzieliśmy, wyższe stopy, też firmy muszą więcej spłacać, mniej przecież, no skoro więcej spłacają, więcej muszą wydawać na spłacenie kredytu, no to może tej maszyny z Chin sobie nie kupią, bo ich nie stać, no i tak dalej, nie? Możemy sobie to rozwijać, a więc to przymrażanie przez bank centralny gospodarki, które obserwujemy i tak wysokie stopy procentowe, no już się odbija na imporcie. No i z jednej strony można by powiedzieć, no to pomaga rublowi, no pewnie tak, no ale to jest olbrzymi koszt, no bo jak gdyby tutaj przymrożenie tych firm i spadek, no to jest spadek, tak jak powiedzieliśmy sobie, inwestycji, spadek konsumpcji, biednienie społeczeństwa. Wydaje mi się, że to jest straszliwy błąd, który Rosja popełnia i bank centralny, pompując te stopy w górę. Ale pojawia się furtka z mojego pomysłu z wczorajszego dnia, coś w stylu wakacji kredytowych. Wiesz, że to otworzy boom na konsumpcję, nie? Bo ulga w spłacaniu tych kredytów po prostu zboostuje momentalnie konsumpcję. A za 3 miesiące wrócimy do tego piekiełka. Za 3 miesiące będziemy się martwić, tak? Teraz sobie przynajmniej pożyjemy. Tak, w Rosji to tak mogłoby to wyglądać dokładnie jak powiedziałeś. Wakacje 3-miesięczne, półroczne, niespłacanie kredytów pobudziłoby konsumpcję, zdecydowanie. Więc może to będzie jakiś taki mechanizm właśnie regulowania, nie? Jesteśmy z wielką żelazną kulą u nogi, ale dobry car, gdy już jest nam bardzo źle, to nam tą kulę odpina na miesiąc czy 2, żebyśmy mogli pohasać po tej zielonej trawce, a później potulnie wracamy, zapinamy tą kulę u nogi i idziemy dalej przez życie. To jest ciekawa perspektywa. Myślę, że... Znaczy na pewno coś takiego, wiesz, w tym kierunku będzie przed wyborami i to moim zdaniem jest nieuniknione, żeby poprawić notowania władz. Natomiast czy to będą wakacje, czy coś innego, nie wiem. Tak? No to dobra. Myślę, że 30 ponad minut. Myślę, że temat wyczerpaliśmy, chyba że chcesz coś dodać jeszcze. No nie, no tutaj mamy też jakieś dokładne dane, jeżeli kogoś by interesowało, są jak to wygląda, jeżeli chodzi o strukturę tej wymiany. No tutaj się za bardzo nic nie zmienia. Rosjanie wysyłają ropę, gaz i węgiel. Co jeszcze? Jeszcze drewno i owoce morza, a w drugą stronę wszystko inne, tak. Więc tu jakichś zmian też strukturalnych nie mamy. No ta struktura fatalna dla Rosji, tak. Towary nieprzetworzone kontra towary przetworzone, wysokomarszowe. Tak, słuchajcie, gdyż asystent Pawła mówi, że on musi kończyć. Koniec. Więc ja ze swojej strony dziękuję serdecznie. Zostawcie komentarz pod filmem, lajka. Dziękujemy za dotrwanie do końca. Dziękujemy naszym patronom, to dzięki wam możemy tworzyć ten content, a Paweł mógł sobie pozwolić na zakup własnego kruka czy gawrona. Więc tak, trzymajcie się. Cześć. Cześć.